Wy co, nie widzicie tego? Przecież jest napisane, żeby nie przeszkadzać. Dobra, chodźcie. Powiem wam coś od razu na starcie. Jeżeli oglądacie mój kanał od jakiegoś czasu, to wiecie, że jeżeli chodzi o lokalizację studia, w którym podsumujemy dany lokal, to jest pewna zasada. Ta lokalizacja jest bardzo blisko, lokalnie, po prostu dla lokalnych ludzi, że wiedzą, że jest lokal i zaraz jest lokalizacja jakaś atrakcyjna tego studia, jest blisko. Natomiast w tym epizodzie, i za to chciałbym nie przeprosić, złamiemy tą zasadę. Zapraszam na odcinek. Siemanko, piękni ludzie. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg, zaraz zobaczymy, jaką pogodę daje. O, tak tutaj wygląda dzisiaj za okna. Przyjechałem na Isle of Wight 2 dni temu. Odwiedziłem Delicious Bakery, lokal Justyny i Piotrka wczoraj na śniadanie, ale nic więcej nie powiem. Obejrzcie sobie ten odcinek. A dzisiaj odwiedzimy najpóźniej chyba otwartą na świecie kafejkę. A o co chodzi? Odwiedzamy lokal o nazwie Sis Cafe. I Sis Cafe znajduje się w Shanklin. A o co chodzi z tym Sis Cafe, że to jest najpóźniej otwierana kawiarnia? No bo wiecie, w nazwie jest cafe, to od razu z automatu myślisz, że to jest kawiarnia, ale nie do końca. Bo według ich mediów społecznościowych, ściągę mam, oni serwują knysze, messy fries, kapsalon. Nie mam pojęcia, co to jest kapsalon i wiem, mógłbym sobie wygooglować albo nie wiem, was się spytać, ale spytam się tam Big Bossa. Także tortilla, veggie knysza, chicken boxy, to wszystko, nie? Dlatego moją misją na ten epizod jest po pierwsze poznanie szefa, Big Bossa, po drugie historia tego miejsca, po trzecie historia, też nie będę się nie wiadomo jak wypytywał, nie? Bo to są takie prywatne rzeczy, ale mnie bardzo zastanawia, dlaczego ktoś tutaj przyjeżdża. Wiecie, nie Anglia, taki mainland, duże miasta, tylko Isle of Wight. Jestem przekonany, że zarówno epizod, który wjechał tydzień temu, jak i ten epizod będzie niesamowicie wyjątkowy. Ja mam bardzo dużo czasu jeszcze do otwarcia Sis Cafe, bo oni są otwarci o 3:30. Dlatego nie marnuję życia, żeby leżeć na tym tutaj łożu. Idę sobie pozwiedzać. Mam parę miejsc fajnych do zobaczenia, które będąc tutaj w ogóle w Isle of Wight musicie zobaczyć. Często podkreślam, że nie jestem aż takim wielkim egoistą. Zdaję sobie sprawę, też jestem ogromnym realistą, że wielu z was tutaj nigdy po prostu nie będzie. Isle of Wight ma do zaoferowania, pokazania naprawdę wiele super miejsc. Ja tu jestem już 3. dzień teraz. I zróbmy tak może. Wiedzie za chwilę kącik tradycyjny na tym kanale PL Bawi Ania Uczy. I jak Ania wam powie coś na temat Shanklin, bo, by the way, ja jestem w Sundown teraz, a odwiedzamy Shanklin, który jest zaraz obok. Także Aniu, powiedz naszym widzom coś ciekawego na temat miasteczka Shanklin, a w międzyczasie wy sobie popatrzcie na to, na co ja będę patrzał za chwilę. Shanklin to jedno z najbardziej urokliwych miejsc na wyspie Wight, które skrywa w sobie niezwykłą transformację z sennej rybackiej osady w tętniący życiem kurort epoki wiktoriańskiej. Prawdziwym sercem i architektonicznym klejnotem miasteczka jest jego najstarsza część, czyli Shanklin Old Village, gdzie można poczuć się jak w bajce, spacerując pośród tradycyjnych chat krytych strzechą, w których dziś mieszczą się klimatyczne herbaciarnie i rzemieślnicze sklepiki. To niezwykłe dziedzictwo przyciągało w przeszłości wielkie osobistości świata literatury i nauki, w tym słynnego poetę Johna Keatsa, który szukał tu natchnienia, a także Karola Darwina, który spędził tu lato 1858 roku, pracując nad swoim epokowym dziełem o powstawaniu gatunków. Największym przyrodniczym skarbem tej okolicy jest jednak Shanklin Chine, czyli głęboki, zalesiony wąwóz z dramatycznymi wodospadami i bujną, niemal egzotyczną roślinnością, który zachwyca turystów już od ponad 200 lat. Co ciekawe, ten malowniczy wąwóz odegrał również niezwykle ważną, tajną rolę podczas II wojny światowej.
ponieważ to właśnie przez niego poprowadzono podwodny rurociąg Pluto, który dostarczał paliwo dla wojsk alianckich walczących we Francji po lądowaniu w Normandii. Całości dopełnia unikalne ukształtowanie terenu miasta, które leży na wysokim klifie, przez co przejście z piaszczystej plaży do centrum wymaga pokonania sporej wysokości, w czym od końca XIX wieku pomaga mieszkańcom i turystom imponująca pionowa winda klifowa, stanowiąca dziś jeden z najbardziej charakterystycznych punktów w całym lokalnym krajobrazie. Siemanko! Mamy 2 minuty zanim Sis Cafe będzie otwarta. Ja z mojego hotelu do Sis Cafe mam z 15 minut niecałe. Jeżeli chodzi o pogodę, to jest naprawdę pięknie, a taka pogoda na naszą jadalnię się przyda. Widzimy się przed lokalem. Hej! Jestem już na miejscu, to jest taka malutka zatoczka. Tutaj jest pół godziny znak, a Sis jest tutaj. Widzę, że mają otwarte. No i co? Na pewno chcielibyście zobaczyć, jak ten lokal się prezentuje. Ja tak samo. Za sekundę, za parę sekund wywiadą przebitki lokalu. Tylko powiem tak. Na pewno biorę tego kapsalona. Nie wiem, co to jest ten kapsalon, dowiem się. Na pewno postaram się wziąć też jeszcze coś innego, żeby po prostu jednego dania tylko nie jeść, nie? No i za 3-4 wjadą przebitki, a my się widzimy w jadalni Sis Cafe Shanklin. Petarda. Cyk, cyk, chodźcie. Ja już wychodzę z Sis Cafe zapakowany. Czas na jedzenie. A jeżeli chodzi o lokalizację jadalni albo jadłodalni, zawsze mi się to myli, to znalazłem coś wyjątkowego. Widzimy się za sekundę. Ej, no gdzie wy jesteście? Chodźcie. Podano do stołu. Powiem wam, że lokalizacja miała być troszkę inna, bo ja miałem być bliżej tego tam klifu. Ale jak przejeżdżałem i zobaczyłem ten tutaj, są tyły tego budynku, to pomyślałem sobie, kurczę, może tu nikogo nie będzie, nie? No i co? Pozwólcie, że usiądę. Chyba jest dobrze, co? W ogóle, żeby była pełna kultura, to są serwetki, które już towarzyszą mi od naprawdę długiego czasu. Jest seratka i jest mój homemade niezbędnik. Ale zanim spróbujemy tego jedzonka, musimy podtrzymać pewną najważniejszą tutaj tradycję. Zawsze piję wasze zdrówko i tak też zrobię. Tyle, że jeżeli chodzi o tą wodę nabytą u Anity w lokalu, to się nie liczy. Jesteśmy teraz w gościnnych progach Lazy Wave. To jest taki bar, wiadomo gdzie. Czyli co? Zdejmuję patrzałki. Za ciebie, Anito, za cały team Sis Cafe i mówię to z takim zastanowieniem. A chodzi o to, że ja jestem tutaj w tym barze 2 godziny przed odwiedzeniem Anity. Nie mam pojęcia, kto tam jeszcze pracuje. Wiem, że Big Boss ma na imię Anita, czyli co, za ciebie, moja droga, za Sis Cafe, za rodaków w tym przepięknym mieście Shanklin, za rodaków, o których w ogóle dowiedziałem się, że naprawdę spora ilość tutaj mieszka, rodaków mieszkających tutaj na wyspie Isle of Wight, za rodaków w UK i wiadomka, najważniejsze za was, moi drodzy widzowie, to jest lokalny browarek. Wasze zdrówko. Dobra, zdrówko wypite, czas na jedzenie i w ogóle pozwólcie, że zaczniemy od czegoś tajemniczego, czyli... Gdzie mi uciekasz? Trochę wiecznie jest. Dobra, serwetki będą na ziemi, czyli kapsalon. Anita mi wytłumaczyła mniej więcej, co to jest kapsalon, ale nasza ekspertka Ania przyda się jeszcze raz. Aniu, jesteś tam? Pewnie, że jestem. No, to ja to otwieram, zobaczcie jak to wygląda, a Ania wam powie dokładnie, co to jest kapsalon. Kapsalon to holenderskie danie fast food stworzone w Rotterdamie, którego nazwa oznacza salon fryzjerski. Składa się z warstw układanych w aluminiowej foremce. Na dnie leżą chrupiące frytki, a na nich przypieczone mięso z kebabu. Całość pokrywa się żółtym serem i zapieka do rozpuszczenia.
przed podaniem danie zyskuje warstwę świeżych warzyw, głównie sałaty lodowej, oraz obfite polanie sosem czosnkowym i ostrym sambalem. Chyba już się dowiedzieliście, co to jest kapsalon, zobaczyliście to. Sztuciec normalny jest mi potrzebny i... Czekajcie, to zarzucę to wszystko. Pokażę Wam to jeszcze z bardziej bliska. Patrzcie tutaj, co mamy. I chodzi o to, że to jest w ogóle zapiekane w piekarniku? Coś takiego? Nie mogę się doczekać. Dobra, background jest. Spróbujemy. Wow! Widzicie co? Chodźcie, zobaczcie. Bo ja całkiem zapomniałem, że tam są fryty jeszcze. Patrzcie na to, no nie? Na te warzywka. Frytki są, kurczaczek, sosik. Dla mnie. W ogóle zobaczcie, gdzie ja jestem, nie? To jest niesamowite. Tak, patrzcie sobie tutaj, bo tu jest też ser i dlatego oni dają do tego piekarnika i on się tak fajnie ciągnie. A jeżeli chodzi o jedzenie, no tutaj macie background niesamowity. To powiem Wam, że no tak mam, nie? Jak jem, to patrzę albo lubię czytać. Cokolwiek czytać, nie? Ale jak chcecie zobaczyć, jaki ja mam widok przede mną, no widok to jest przede mną, patrzcie. Ja wziąłem sobie to wszystko na wynos, ale jeżeli chcecie tam zostać, to ten kapsalon jest tak tutaj podawany. Tego zaspoileruję trochę podsumowanie pysznego kapsalona. Sobie odłożę na później. A dlaczego się spytacie, skoro jest taki pyszny? No dlatego, że nie tylko to zamówiłem, a muszę mieć trochę miejsca w tym moim wielkim brzucholu, czyli kapsalonowi mówimy póki co goodbye, a witamy coś innego. Beef wrap, mega ciężki, przywitaj się z widzami. Jeżeli chodzi o tego beef wrapa, to tam w pozycji łanity jest ten tutaj Oklahoma burger. I w ogóle jak zobaczyłem, jak ona to przygotowuje, bo myślałem, że po prostu taki będzie beef wrap tam, nie? Nie, to jest tak jakby Oklahoma burger, tak po amerykańsku zabrzmie, tylko w tym wrapie. Biorę gryza i zaraz Wam pokażę, co ja tutaj widzę. Chodźcie, zobaczcie to. Powiem Wam, że ten właśnie burger, ten serek taki roztopiony, nie? Który tam był i te warzywka. Mi się zdaje ogólnie, że dla mnie osobiście wolę chyba wrapa niż burgera, bo tym wrapem tak się nie upaćkacie, nie? Ale jak się upaćkacie u mnie w jadłodalni na plaży, to mamy serwetki. O wilku mowa. Za dużo ich wziąłem. Przyda mi się jeszcze na kolejne nagrywki. Trochę znowu zaspoileruję podsumowanie. Ten wrap jest naprawdę ogromny. W ogóle mając w planie tutaj jedzenie, to się zastanawiałem, kiedy te tutaj darmozjady do mnie przybędą. I już jeden się zjawił. Dobra, tu się zacznie coś zaraz dziać. O nie, coś się dzieje, nie? Coś podnoszą. I co? Jeszcze mam jedną rzecz. Pierwsza była, zaspoileruję trochę, duża, druga była ogromna, trzecia na szczęście wziąłem coś małego. Jeżeli chodzi o mewy, tutaj już się zbliżają, zobaczcie w ogóle na tego tutaj, jak blisko przyszedł. Dobra, to jest coś małego, na małe wcale nie wygląda, jest to knysza. Wierzcie lub nie, to jest mała knysza. No i zanim ja to zacznę jeść, to pokażę Wam tak z bliska. W ogóle ona się naprawdę ślicznie prezentuje.
I to też ważne jest, że to jest na wynos, nie? Normalnie tam to będziecie mieli taką ładną, ale na wynos ona i tak ładnie wygląda. No, klasyczki, nie? Cebuleczka, kurczak. Ja wziąłem sobie sos czosnkowy do tego. Czas spróbować i powiem Wam, że po pierwsze cieszę się, że znalazłem ten spot. Dobra, klifu nie widać. O, teraz lepiej. Po pierwsze cieszę się, że znalazłem ten spot, a po drugie cieszę się, że wziąłem swoje widelce. Knysza wjeżdża. Jeszcze jeden gryz. Ten kurczaczek, powiem Wam, że naprawdę jest piękny. I bułę, jeżeli chodzi o te bułki, powiem już Wam teraz, to oni mają te tutaj bułeczki, od Piotrka i Justyny z Delicious Sundown. Czyli fajnie, jest współpraca, każdy, mam nadzieję, każdego tutaj wspiera. Ostatni gryz, a dobra macie. Tak to wygląda. Piwko było wypite, Knysza Kapsalon Beef Wrap bazowany na Oklahoma Burger był skosztowany. Do szczęścia brakuje tylko jednego. Mowa tutaj o deserze, a że jestem trochę pazerny, jeżeli chodzi o takie sprawy, to mowa tutaj o deserach, bo wziąłem 2 kawałki ciasta i rozdzielę je sobie tak na pół. Dobra. I dokładnie Wam pokazuję, co to jest. Pierwszy to jest Kinder Bueno, a drugie to jest Aero, chyba miętowy. Powiedziałem chyba miętowy, bo te ciasto zamawiałem parę godzin wcześniej, jak byłem u Anity. Teraz jestem po kąpieli, wjeżdża nie kawa, bo już jest naprawdę późno, wjeżdża herbatka taka gorąca. I nawet nie bawię się łyżką, jeżeli chodzi o ciasta. W ogóle te ciasta, zobaczcie sobie na nie, Kinder Bueno i miętowe Aero, one są dziełem Anity. Anita je wszystkie piecze. Dobra, wjeżdża Aero. Nie spodziewałem się tego środka tak miękkiego. Mega, czekajcie. Mega. Kinder Bueno, biorę to. Wygląda to tak, a smakuje, zaraz się dowiem. W ogóle tutaj też jest to widoczne w środku Kinder Bueno. To też jest petarda. Spacja ta wytarta przed kamerą. Ja sobie dokończam sobie herbatkę, idę zaraz lulać, a Wy uciekać tam na plażę. Po plaży jakbyście szli, jakieś 2 mile ode mnie. Hej. Mamy wszystko nagrane. Teraz czas, aby podsumować Sis Cafe w Shankly. Dzień dobry, jesteśmy w lokalizacji studia. Powiem Wam, że tak. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć to na własne oczy, bo tyle razy widziałem gdzieś to na Instagramach, na internetach. Nie mogę się doczekać, aby Wam to pokazać. Tyle, że tak. Wiem, często podkreślam, że to nie jest żaden content podróżniczy, ale w tych epizodach nieraz tyle fajnych rzeczy widzę i zamiast ja coś kaleczyć i Wam tłumaczyć, to pozwólcie, że nasza Ania, ekspertka, powie Wam coś ciekawego na temat tego miejsca.
Durdle Door to liczący 140 milionów lat wapienny łuk skalny na wybrzeżu jurajskim w Dorset, uformowany przez wieki uderzeń fal morskich. Jego nazwa pochodzi od staroangielskiego słowa turl, oznaczającego otwór lub przewiercenie, co wprost odnosi się do kształtu tej formacji. Lokalna legenda głosi, że skała to w rzeczywistości skamieniały smok, który zastygł z pyskiem zanurzonym w wodzie podczas picia z morza. Ten spektakularny krajobraz, wpisany na listę UNESCO, regularnie przyciąga filmowców i pojawił się m.in. w filmie Piraci z Karaibów. Siemanko, witajcie w dzisiejszym studiu. Miejsce niesamowite. Mam nadzieję, że widzowie wybaczycie mi tą złamaną zasadę, że lokalizacja studia jest zazwyczaj blisko lokalu, które odwiedzam. Durdle Door to coś tutaj niesamowitego. W ogóle według mnie to przypomina takiego dinozaura, nie? Taki wiecie, tu jest tułów, a tutaj gościu sobie pije wodę. Co wam to przypomina? Dajcie znać w komentarzu. Jak powiedziałem zaraz po nagrywkach, że szczęściarz ma zawsze szczęście. Wiecie co? Muszę wam coś powiedzieć, glitch zobaczyliście. Często powtarzam to też na moich epizodach, że szczęściarz ma zawsze szczęście. I powiem wam, że już skończyłem nagrywać i jadę teraz do siebie do hotelu i patrzcie na to. Zaczyna padać. To jadąc tutaj tak samo, mrzało, kropiło, przyjechałem. Zgadnijcie co, nie ma deszczu. Najważniejsze, że nie ma deszczu, najważniejsze, że nie ma wiatru. Tutaj naprawdę widzicie te skały, tutaj jak jestem w ogóle otoczony. I trzecie, najważniejsze, nie ma tłumów, bo zobaczcie sobie na te foty, jak to miejsce potrafi wyglądać. Dobra, nie przedłużamy tego studia. Czas podsumować Sis Cafe w Shanklin. I standardowo, zanim podsumujemy Sis Cafe, chciałbym podziękować Tobie, Anito. Anita to jest the big boss i chciałbym podziękować Tobie, Andrzeju. Andrzej to jest pomocnik Anity, pomocnik a.k.a. ukochany. A podkreśliłem słowo pomocnik, bo usłyszałem, że często Andrzej zbiera wszystkie laury za to, jak to jedzenie jest pyszne. A czy to jedzenie było pyszne w moim przypadku w Sis Cafe, to zaraz wam powiem, chociaż jeżeli nie przespaliście tego epizodu, to widzieliście wyraz mojej facjaty. Jeżeli chodzi o słowo kafe w Sis Cafe, to okazało się, że tam była wcześniej kawiarnia. Po prostu Anita prowadziła kawiarnię, ale Shanklin i ogólnie Isle of Wight poza sezonem tam za dużo się nie dzieje. I fajnie zdywersyfikowali się, ale słowo kafe nadal zostało. Oczywiście możecie sobie tam wziąć przeróżną kawę, w ogóle będąc tam, nagrywając tam, parę osób przyszło i co? I zamawiało kawy. Jeżeli chodzi o kapsalon, to się wszystkiego dowiedziałem od Anity. Ania wam też powiedziała na temat kapsalonu. Dla mnie, od razu mówię, petarda. Street food street foodem, ale zobaczcie te ciasta. Jak już powiedziałem, Anita je piecze. Dla mnie petarda. Anita zajmuje się również beauty biznesem. Link do tego biznesu i w ogóle jakiekolwiek tam linki znajdę do Sis Cafe i do tego biznesu podepnę w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Czyli drogie panie, jeżeli chcecie zadbać o swój wygląd, to uderzajcie do Anity, a później idźcie na jedzenie. Albo idźcie na jedzenie i później do Anity, bo mi się zdaje, jak robicie te lip fillery całe, takie usta, to chyba po tym nie za bardzo możecie jeść kapsalona. Robią deliverkę i co mi się podoba, to raz, że tam nie ma Uber Eats, albo nie wiem, chyba Just Eat czy coś, a dwa, to, że oni sami się zajmują tą deliverką, czyli pomocnik, uśmiecham się z tego słowa pomocnik a.k.a. ukochany Anity Andrzej, wam przywiezie jedzenie. I mi się to bardzo podoba, jak w tym przypadku Anita trzyma pieczę nad deliverką, niż te wszędobylskie korpo. Zanim wjedziemy w opis tych dań i ceny, to powiem wam, że jak byłem w Delicious dzień wcześniej, czyli dzisiaj jak tu jestem 2 dni wcześniej, to Estera, droga koleżanka, powiedziała mi o fish and chipsie. I jak ja jadłem tego fish and chipsa, to było bodajże w Ryde. Taka miejscowość jest Ryde na Isle of Wight. To tam przypływa Sportsman w taki Hoover, nie? Zobaczcie sobie na to, tak przyspieszone.
I dajcie mi znać, czy ktokolwiek był na tym poduszkowcu, bo to wygląda mega. Dobra, kącik dla Marut / omówienie dań. Jeżeli chodzi o kolejność, to w tym przypadku nie ma tutaj znaczenia. Zjedliśmy knyszę i ta mała knysza kosztowała 9,49. Oni serwują Oklahoma Burger, ale możecie ten Oklahoma Burger włożyć sobie w wrapa i ja takiego miałem i ten wrap kosztował 10 funtów. Coś nieznanego dla mnie do tej pory, kapsalon i ten kapsalon, który widzicie, kosztował 9,49. Popijaliśmy to wodą i butelka wody kosztowała funta 20. Na tym się nie skończyło, bo potrzebowałem nie tyle, że deseru, co deserów i ciasto Aero kosztowało 4,30 i ciasto Kinder Bueno kosztowało 4,30. Za całość w Seas Cafe w miejscówce oddalonej od nas, zaraz wam pokażę, jak znajdę sygnał, jakieś 3 godziny zapłaciłem 38 funtów 78 pensów. Zaraz ceny powiem, jeżeli chodzi o dania, o smak, dla mnie petarda. Świeże to wszystko, fajnie marynowane w ogóle, czy ten kurczak i w ogóle to jest fajne. I ja o tym słyszałem już wcześniej w Delicious Bakery, że Anita nie smaży tych kurczaków tak nadto, nie? Że te kurczaki nie macie tam składowane jak w inne kebaby wchodzicie, że one są po prostu składowane w takich, wiesz, pojemnikach srebrnych, nie? Ona zamawiasz kurczaka i ona naprawdę smaży go przy tobie, także jest mega wszystko świeże, porcje naprawdę spore. Jeżeli chodzi o cenę, słuchajcie, brzmi to dużo, nie? 38 funtów, ale zwróćcie uwagę na to, że ja wziąłem 3 rzeczy, które normalnie wziąłbym tylko jedną. No i ciacho bym sobie wziął, nie? Czyli taki wrap wystarczający jest jako jeden, kapsalon jest wystarczający jak jeden, czyli załóżmy ciacho i nie wiem, cokolwiek tam byście sobie wybrali, to max chyba 15 zapłacicie. Zanim wiedzie apel, to chciałbym takie parę słów ode mnie na zakończenie. Póki co tej przygody w Isle of Wight chciałbym wam podziękować zarówno całej ekipie z Delicious Bakery, jak i całej ekipie, to znaczy Anicie i pomocnikowi Andrzejowi za fajne przyjęcie, za fajne rozmowy, za mega fajnie spędzony czas. W ogóle Isle of Wight urzekło mnie, to miejsce jest dla mnie przepiękne. Jedzenie serwowane przez was jest przepyszne. Mam nadzieję, że jak największe grono ludzi zobaczy to, czy to lokalni, nasi rodacy, czy nawet nie rodacy, bo tutaj są różnokrajowe napisy, jest też angielski taki voice-over. Mam nadzieję, że przede wszystkim to, że wam tak pokazałem w taki sposób, gdzie zaparkować, gdzie możecie zostać, te wszystkie atrakcje turystyczne, że was to zmotywuje do po prostu podróżowania, do zobaczenia, że Anglia, Wielka Brytania to, powtarzam to często, ale to jest naprawdę zatrważające, ilu ja znam rodaków, którzy tutaj mieszkają 10 plus lat, nie czują radości w ogóle z przebywania tutaj, nie mają jakichś planów, żeby wrócić do Polski, tkwią w takiej mazi nieszczęścia. Jeżeli chcecie, tutaj się skontaktujcie ze mną na moim Facebooku, ja wam powiem, wyślę linki, gdzie zostaję, jakie ferry użyłem, to wszystko, nie? No Isle of Wight i cała ekipa polska, dzięki wielkie. No i co, moi drodzy, czas na werdykt i zaraz apel. Seas Cafe w Shanklin, twój lokal Anito i pomocniku Andrzeju, wasz lokal, wasze jedzenie, całe vibe, to wszystko uważam za lokal, który to są fanfary, lokal, który smaczy, fenomenalnie dobre jedzenie, duże porcje, jakość i ceny dla mnie, dla gościa, który naprawdę w wielu miejscach był. Ceny dla mnie jak najbardziej na plus. Mamy wszystko powiedziane. Pozwólcie, że wstanę z mojego krzesełka. No takiego studia, patrzcie na to studia, nie? No to jest petarda. Czas na apel. Uśmiechajcie się do siebie. Powiem wam, że jak byłem tam w wielu miejscach, jak jestem, wierzcie, ja zacieszam bardzo często i ten uśmiech zauważyłem, że jest zaraźliwy, nie? Zarażajcie się uśmiechem, wspierajcie siebie nawzajem, nikt tego za nas nie zrobi, nie? Podróżujcie w takie przepiękne miejsca jak Door. Dajcie znać, czy byliście w Shanklin, dajcie znać, czy jechaliście tym poduszkowcem, czy byliście na Isle of Wight. No w sumie jak ktoś był na Shanklin, to był już w Isle of Wight.
No i dajcie znać też, czy byliście tutaj w tym studiu. Mam nadzieję, że mi wybaczycie tą oddaloną o 3 godziny jazdy studiu, ale co, jak łamać zasady, to tylko w taki sposób. Trzymajcie się, widzimy się już za tydzień, godzina 17. Czekajcie, żeby dinozaura było widać. 17 UK czasu. Hej!